Stanisław Kowalski zaparkował swój stary Polones przed nowoczesnym kompleksem strzelniczym w Krakowie, czując się jak podróżnik w czasie. 70-letni mężczyzna wysiadł z samochodu, niosąc czarną torbę ze skóry, która pamiętała jeszcze czasy jego wojskowej służby. Budynek strzelnicy był imponujący. Szkło i stal, elektroniczne systemy bezpieczeństwa, parking pełen luksusowych samochodów sponsorów i zawodników. Eliminacje do Mistrzostw Polski w strzelectwie długodystansowym przyciągnęły najlepszych strzelców z całego kraju. Młodzi sportowcy w kolorowych strojach korporacyjnych rozpakowywali sprzęt wart dziesiątki tysięcy złotych. Nowoczesne karabiny precyzyjne z teleskopami optycznymi najnowszej generacji, systemy stabilizacji, komputery ballistyczne, które automatycznie wyliczały korekcje na wiatr i wilgotność powietrza. Stanisław wszedł do holu recepcyjnego, gdzie rejestrowano uczestników zawodów. Jego pojawienie wzbudziło zainteresowanie. Wysoki, starszy mężczyzna w prostej kurtce polowej, bez żadnych sponsorskich logo czy nowoczesnego wyposażenia. Recepcjonistka spojrzała na niego z zdziwieniem, sprawdzając dwukrotnie listę zgłoszonych zawodników. Atmosfera w holu była naładowana adrenaliną i ambicjami. Młodzi strzelcy omawiali swoje strategie, chwalili się najnowszymi nabytkami sprzętowymi i spekulowali o swoich szansach na kwalifikacje. Nikt nie zwracał uwagi na skromnego starca, który cierpliwie czekał w kolejce do rejestracji. Stanisław obserwował tłum młodych zawodników z mieszaniną nostalgii i amuzement. Przypominało mu to czasy, gdy on sam był młody i pełen ambicji, choć wtedy stawka była znacznie wyższa niż medale i nagrody. W tamtych czasach precyzyjny strzał oznaczał różnicę między życiem a śmiercią. Kiedy Stanisław podszedł do stanowiska rejestracyjnego, młoda kobieta obsługująca zawody wyraźnie się zdziwiła. Sprawdziła jego dokumenty dwukrotnie, szukając jego nazwiska na liście zawodników. Stanisław Kowalski figurował w rejestrze jako członek klubu strzeleckiego weteranów wojskowych, kategoria senior. Czy to pan pierwszy raz uczestniczy w zawodach tej rangi? Zapytała recepcjonistka, próbując być grzeczna, ale nie ukrywając swojego zdziwienia. Większość uczestników to młodzi profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem w sporcie strzeleckim. Nie pierwszy raz strzelam na długi dystans, odpowiedział Stanisław z łagodnym uśmiechem, nie wdając się w szczegóły swojej przeszłości. Otrzymał numer startowy 47 i mapę kompleksu strzelniczego z oznaczonymi stanowiskami dla różnych dystansów. Gdy Stanisław przeszedł do głównej hali strzelnicy, jego obecność zaczęła zwracać uwagę innych zawodników. Kilku młodych mężczyzn w korporacyjnych strojach zaczęło szeptać między sobą, wskazując na niego palcami. Ich komentarze nie były złośliwe, raczej zaczepne i pełne lekceważenia. Patrz, dziadek przyszedł przeżywać młodość. Powiedział jeden z nich wystarczająco głośno, żeby Stanisław słyszał. Mam nadzieję, że nie zasłabnie mu od odrzutu nowoczesnej broni. Stanisław nie reagował na komentarze, koncentrując się na sprawdzeniu regulaminu zawodów. Konkurencja odbywała się na 3 dystansach: 300, 500 i 800 metrów. Każdy zawodnik miał prawo do 3 strzałów na każdym dystansie, a najlepszy wynik z każdej serii był liczony do klasyfikacji generalnej. Atmosfera była przyjazna, ale competitive. Młodzi zawodnicy byli pewni siebie i swoich możliwości, widząc w starszym mężczyźnie co najwyżej ciekawostkę, niepoważną konkurencję. Moment, gdy Stanisław rozpoczął rozpakowywanie swojego sprzętu, stał się punktem zwrotnym w percepcji innych zawodników. Z czarnej skórzanej torby wydobył karabin snajperski, który natychmiast przyciągnął uwagę wszystkich osób w pobliżu. Broń była stara, ale w doskonałym stanie. Klasyczny model z czasów zimnej wojny, dokładnie wyregulowany i starannie konserwowany. Karabin nie miał nowoczesnych udogodnień współczesnej broni sportowej. Brak elektronicznych systemów celowania, komputerowych kalkulator balistycznych czy automatycznych stabilizatorów. To była czysta, funkcjonalna broń, zaprojektowana do jednego celu – precyzyjnego razienia celów na dużych dystansach. Młodzi zawodnicy zaczęli się zbierać wokół stanowiska Stanisława. Ich initial amusement przekształcił się w genuine ciekawość. Jeden z nich, Michał Nowak, aktualny wicemistrz Polski w kategorii do 25 lat, zapytał: to autentyczna broń wojskowa? Gdzie pan ją zdobył? To mój służbowy karabin, odpowiedział Stanisław, sprawdzając mechanizm zamka. Używałem go przez 20 lat w wojsku. Po przejściu na emeryturę dostałem pozwolenie na zachowanie go jako broń sportową. Informacja o militar background Stanisława wywołała murmur zainteresowania.
Kilku zawodników zaczęło zadawać pytania o jego służbę, ale starszy mężczyzna był wymijający w odpowiedziach. Koncentrował się na przygotowaniu broni do zawodów, sprawdzając każdy element z Practiced Precision. Jego ruchy były płynne i profesjonalne. Montaż sprzętu, sprawdzenie lunet, przygotowanie amunicji. Wszystko odbywało się z rytmem i precision, które wynikały z lat doświadczenia. Młodzi zawodnicy zaczęli realizę, że mają do czynienia z kimś, kto rzeczywiście wie, co robi. Zawody rozpoczęły się od najkrótszego dystansu – 300 metrów. Dla większości zawodników był to dystans rozgrzewkowy, stosunkowo łatwy dla doświadczonych strzelców sportowych. Nowoczesne karabiny z precyzyjnymi systemami celowania pozwalały na osiągnięcie excellent results nawet początkującym zawodnikom. Stanisław obserwował młodych competitors, analyzing their techniques i equipment. Ich shooting styles były technical i methodical, oparte na training courses i sportowym coaching. Używali advanced breathing techniques, complex mathematical calculations dla wind corrections, i sophisticated equipment do measuring environmental conditions. Kiedy przyszła kolej Stanisława, zajął position na shooting bench z calm confidence. Jego shooting stance był different od sportowego stylu młodszych zawodników. Bardziej practical, adapted to real-world conditions rather than ideal range environment. Pierwszy strzał Stanisława na 300 metrów był solid hit w centrum tarczy. Nie było to exceptional performance. Wielu młodych zawodników osiągnęło similar results. Ale sposób, w jaki strzelał, był different. Nie użył complex calculations czy extended preparation. Jego aim był instinctual, based na years of experience rather than technical analysis. Drugi i trzeci strzał byli równie accurate. Stanisław finished 300 meter stage z respectable score, plasując się w środku stawki. Młodzi zawodnicy byli mildly impressed, ale not overly concerned. Jego performance była good dla amateur, ale far from threatening ich dominance. Komentarze na jego temat były bardziej respectful. Nieźle dla dziadka, czy ma jeszcze steady hands. Ale nadal traktowali go jako interesting curiosity rather than serious competition. Na dystansie 500 metrów poziom difficulty znacząco wzrósł. Wind conditions stały się bardziej challenging, a precision requirements były higher. Młodzi zawodnicy wyciągnęli swoje advanced equipment, wind meters, ballistic computers, rangefinders. Przygotowania do każdego strzału took several minutes of calculations i adjustments. Stanisław approached shooting position z tym samym calm demeanor. Ale tym razem jego preparation był bardziej methodical. Spędził kilka minut observing wind indicators, testing air currents, i analyzing target conditions. Jego approach był different od technical calculations młodszych competitors. Bardziej intuitive, based na reading natural environmental signs. Pierwszy strzał Stanisława na 500 metrów był near perfect hit. Telescopic spotting scope showed, że bullet landed very close to center of target. Młodzi zawodnicy zaczęli pay more attention, realizując, że starszy kompetitor był more capable niż initially thought. Drugi strzał był jeszcze better. Perfect center hit that earned murmur of appreciation from observers. Shooting range officials zaczęli notice exceptional performance od unexpected source. Stanisław's score na 500 meter stage placed him w top tier of competitors. Michał Nowak, który dotychczas ignored older competitor, now watched Stanisław's genuine interest. Gdzie pan się nauczył tak strzelać? Zapytał during break between stages. W miejscach, gdzie second shot often wasn't available, odpowiedział Stanisław cryptically, cleaning his rifle's practiced motions. Atmosphere around Stanisław zaczęła się zmieniać. Lekceważenie zostało zastąpione przez cautious respect. Młodzi zawodnicy realized, że mają do czynienia z kimś, kto possesses skills wykształcone w very different environment niż sporting ranges. Dystans 800 metrów był crown jewel of zawodów. Ultimate test of marksmanship skill, equipment quality i mental toughness. Na tym dystansie wszystkie factors wind, humidity, temperature, shooter skill converged to create extreme challenge. Tylko najbardziej experienced i skilled zawodnicy could achieve consistent accuracy na takiej odległości. Młodzi competitors zaczęli extensive preparations. Wyciągnęli most advanced equipment, computer-controlled ballistic calculators, sophisticated wind measurement devices, high-end telescopic sights z multiple adjustment options. Ich preparation rituals były elaborate. Multiple test shots, complex mathematical calculations, detailed environmental monitoring.
Stanisław watched preparations z quiet interest. Nie wyciągnął żadnego additional equipment. Jego preparation consisted of simple visual assessment of range conditions, couple of practice dry fire exercises, a careful inspection of his ammunition. Jego approach seemed almost primitive compared to technological arsenal deployed by younger competitors. Range officials announced the 800-meter stage would begin W10 minutes. Tension, W-air, was palpable. This was distance gdzie champions were separated from pretenders, gdzie years of training and expensive equipment finally proved its worth. Spectatorzy, other competitors who finished their rounds, coaches, several shooting enthusiasts, gathered around 800-meter range. This was always most exciting part of competition, gdzie legendary shots were made, shooting reputations were established. Stanisław zajął his position calmly, checking his rifle one final time. Jego movements were economical and professional, without nervousness or grand gestures. Lay observers who watched closely could see subtle signs of intense concentration. Slight tightening around Jego eyes, barely perceptible adjustment to his breathing rhythm. 800-meter target seemed impossibly small even through telescopic sights. At that distance, human silhouette target appeared as tiny speck against distant backdrop. Pierwsi do 800-metrowego dystansu podeszli obecni mistrzowie i najlepsi zawodnicy. Michał Nowak, z jego $15,000 custom rifle i complete ballistic computing system, wykonał careful preparation routine. Jego first shot był good, solid hit w outer scoring rings. Second shot był better, landing closer to center. Third shot był his best, earning respectful applause from spectators. Kolejni zawodnicy achieved similar results. Modern equipment and years of specialized training showed its effects. Scores były competitive, ale not exceptional. 800-meter shooting remained ultimate challenge, nawet dla best-equipped sportsmen. Każdy zawodnik używał different approach. Some relied heavily na ballistic computers, others trusted ich experience i training. Ale wszystkich łączyło one common factor: extensive use of advanced technology to compensate dla extreme difficulty of long-range shooting. Atmosphere był charged z competition i excitement. Każdy good shot earned applause. Każdy miss wywołał sympathetic murmurs. Spectators appreciated difficulty of shots they were witnessing. 800 meters was distance gdzie even professional military snipers had to carefully calculate każdy shot. Commentary and range officials provided technical analysis of każdego strzału, explaining factors that affected bullet trajectory na such extreme distance. Wind speed, air density, temperature gradients, wszystkie musiały być considered dla successful long-range shooting. Stanisław watched każdego competitor's professional interest, mental noting ich techniques, equipment performance i environmental adaptation. Jego observation był methodical i analytical, like military instructor evaluating student performance. Kiedy last of young champions finished each 800-meter rounds, attention turned to unexpected dark horse of competition. Elderly man's at vintage military rifle, whose performance na shorter distances had surprised everyone. Kiedy nadszedł moment dla Stanisława to approach 800-meter firing line, murmur of conversation swept through spectator area. Młodzi zawodnicy i ich coaches exchanged skeptical looks. Technical challenge of 800-meter shooting z modern equipment był enormous. Attempting its vintage military rifle seemed almost impossible. He did well na shorter distances, ale 800 meters to zupełnie different game, whispered one of coaches to his athlete. Without ballistic computer and modern optics, he's shooting blind. Range officials were also concerned. They approached Stanisław discreetly, asking if he needed technical assistance or wanted to borrow more modern equipment. Shooting range had backup rifles available DLA competitors whose equipment malfunctioned. I appreciate offer, Stanisław said politely. I prefer to use equipment I know. This rifle I have history together. Jego answer tylko increased skepticism. Spectators began to murmur about pride going before fall, about old man trying to relive past glory bez understanding modern realities of competitive shooting. Even Michał Nowak, who had developed some respect dla older competitor, seemed doubtful. Pan jest pewny? 800 metrów to nie żarty. Without proper equipment, bardzo trudno nawet hit target area, nie mówiąc o scoring points.
Stanisław nodded calmly, checking his rifle one final time. Jego confidence seemed unshaken by doubts surrounding him. Ale spectators could see enormous gap between his simple equipment, technological arsenal used by successful younger competitors. Betting among spectators became unofficial. Most predicted Stanisław would miss target completely. Some thought he might achieve lucky hit outer rings. Nobody expected performance that could compete the modern equipment specialized training. Stanisław approached 800-meter firing lines steady step, carrying his vintage rifle's practiced ease. Range fell into expectant silence, jako spectators prepared to witness either impressive performance or expensive demonstration of pride versus reality. 800-meter target looked impossibly distant. Small white square against Earth backdrop, barely visible not through telescopic sight. At that distance, successful hit required perfect coordination of technical skill, equipment precision, environmental awareness, mental focus. Stanisław settled into shooting position, fluid motion that spoke of thousands of hours practice. His preparation bow different on elaborate rituals performed by younger competitors. No computer calculations, no extended environmental measurements, no multiple practice aims. Instead, Stanisław seemed to enter a state of deep concentration. Jego breathing became slow, measured. Jego body relaxed into stable shooting position. His eyes remained intensely focused on a distant target, analyzing factors that couldn't be measured by instruments. Spectators were struck by contrast between his calm confidence, their own nervous anticipation. Young competitors who had struggled 800-meter distance using advanced equipment watched mixture of curiosity, doubt jako elderly man prepared to attempt same shot basic tools. Range safety officer announced ready signal. Stanisław nodded acknowledgement, settling more deeply into Jego shooting position. Telescope spotters focused on a distant target, ready to call shot placement. Electronic scoring system stood ready to measure precisely where bullet would impact. Moments stretched into profound silence. Even wind seemed to pause, jako if nature itself was curious about outcome of this unlikely competition between experience technology, between instinct calculation, between past present. Stanisław's finger found trigger, beginning slow, steady pressure that would release shot toward distant target. Huk wystrzału odbił się echem od ścian strzelnicy, a następnie zapadła kompletna cisza. Wszystkie oczy były zwrócone na teleskopy obserwacyjne skierowane na tarczę oddaloną o 800 metrów. Operatorzy elektronicznego systemu punktacji przez moment sprawdzali swoje urządzenia, jakby nie wierząc w to, co pokazywały. Główny sędzia konkurencji podniósł lornetkę, sprawdzając wynik dwukrotnie. Jego twarz wyrażała niedowierzanie, gdy potwierdził to, co pokazywały wszystkie systemy pomiarowe. Na ogromnej elektronicznej tablicy wyników pojawiła się informacja, która sprawiła, że cała strzelnica zamilkła. Zawodnik nr 47, Stanisław Kowalski, 10-9 punktów, środek tarczy. To był niemal perfect shot. Na dystansie 800 metrów, z vintage military rifle, bez computer ballistic calculations czy advanced wind measurement equipment, 70-letni mężczyzna achieve performance, która była better niż wszystkie previous shots tego dnia. Młodzi zawodnicy stali w shocked silence. Ich expensive equipment, years of specialized training i sophisticated technical preparation zostały beaten przez człowieka używającego basic tools i pure skill. Michał Nowak opuścił swoją lornetkę, potrząsając głową w disbelief. Range officials triple-checked scoring systems, convinced, że musiał wystąpić technical error. Ale wszystkie measurements confirmed same result. Nearly perfect shot at extreme distance, achieved the seemingly impossible disadvantage with equipment. Spectators began to murmur, amazement. Część z nich recorded moment na swoich phones, realizując, że witnessed something truly exceptional. Technical achievement było impressive enough, ale symbolic victory of experience over technology made moment even more powerful. Stanisław remained calm, przeprowadzając routine rifle maintenance, jako gdyby nie wydarzyło się nic unusual. Jego reaction był most surprising aspect of całej sytuacji. Complete lack of celebration czy acknowledgement, że achieve something extraordinary. Wieść o niezwykłym strzale rozeszła się po strzelnicy błyskawicznie.
Konkurenci z innych dystansów, trenerzy, instruktorzy i goście przybiegli, żeby zobaczyć człowieka, który osiągnął niemal perfect accuracy na 800 metrów z vintage equipment. Tłum gromadził się wokół stanowiska Stanisława, zadając pytania i prosząc o wyjaśnienie jego technik. Młodzi zawodnicy, którzy wcześniej treated him jako amusing curiosity, teraz approached z genuine respect i eagerness to learn. Michał Nowak był pierwszy. Jak pan to zrobił? Bez ballistic computer, bez wind measurement. Jak pan calculated shot parameters? Nie calculated, odpowiedział Stanisław spokojnie. Learned to read environment directly. Wind patterns, air density, temperature changes. Wszystko to można feel i observe bez instruments, jeśli ma się enough experience. Range officials were equally fascinated. Head of competition approached Stanisław's official inquiry about jego background i training. Such exceptional performance raised questions about JIGO qualifications I previous competitive experience. Nie jestem competitive shooter, admitted Stanisław. Moja training była różnego rodzaju. Places, gdzie accurate shooting był matter of survival, nie sport. This cryptic answer tylko increased curiosity surrounding mysterious elderly marksman. Spectators began speculating about JIGO military background, wondering what kind of experience could produce such extraordinary skill. Media representatives who were covering competition dla shooting magazines, iSports websites focused ich attention na Stanisław. His story had wszystkie elementy perfect human interest piece: underdog victory, generational clash, triumph of experience over technology. Stanisław found himself uncomfortable z sudden attention. Przez całe swoje życie preferował remain w shadows, execute mission quietly i effectively. Public recognition było foreign concept dla someone whose greatest achievements were necessarily kept secret. Pod presją pytań ze strony organizatorów zawodów i mediów, Stanisław w końcu zdecydował się ujawnić część swojej przeszłości wojskowej. Jego historia objaśniła mystery otaczającą his exceptional shooting ability i explained, dlaczego traktował 800-meter shot jako routine rather than extraordinary achievement. Stanisław served jako military sniper przez 25 years, including multiple tours of international conflicts. Jego operational record was classified, ale organization's officials were able to verify jego credentials through military records i veteran associations. I w tamtych czasach, explained Stanisław to a fascinated audience, jeden shot often meant difference między mission success i mission failure, między life i death dla team members. Accuracy wasn't about winning medals, było about bringing everyone home safely. JIGO training had been conducted W extreme conditions, desert heat, mountain cold, urban environments, jungle humidity, never W controlled range conditions, the ideal lighting, stable shooting platforms. Real-world shooting required adaptation to constantly changing environmental factors, making split-second decisions based on experience rather than calculations. Modern equipment just impressive, Stanisław continued. El podstawy marksmanship remain same. Understanding your weapon, reading environment, controlling your breathing, heartbeat, maintaining mental focus under pressure. Technology can assist. El cannot replace fundamental skills. His explanation provided insight into different philosophy of shooting. Sport shooting focused na achieving maximum accuracy under ideal conditions. Military shooting focused na achieving necessary accuracy under worst possible condition. Young competitors began to understand, że nie tylko witness technical achievement, ale also glimpse into world gdzie shooting skills were matter of life I death, rather than competition I recognition. Technical demonstration was impressive. A human story behind it was even more compelling. W godzinach following legendary 800-meter shot, atmosfera na Strzelnicy completely transformed. What began jako competition między młodymi zawodnikami z advanced equipment became unexpected masterclass of fundamental marksmanship conducted by true expert. Stanisław, initially reluctant to share his knowledge, began responding to eager questions from young competitors. His teaching style był practical i direct, focusing na essential skills rather than theoretical knowledge. Pokazał techniques dla reading wind patterns bez instruments, methods dla estimating distance, elevation through visual cues, ways to maintain steady aim under stress.
Young athletes discovered that expensive equipment, while valuable, had become crutch that prevented them in developing basic skills. Reliance na ballistic computers made them helpless, the technology failed. Dependence na perfect range conditions left them unprepared to real-world shooting challenges. Equipment should enhance your abilities, Stanisław explained. Not replace them. Best shooter just one who can achieve good results the basic tools, then use advanced equipment to achieve exceptional results. Range officials invited Stanisław to conduct formal demonstration and lectured local shooting clubs. His story spread through Polish shooting community, attracting attention at military training schools, sporting organizations throughout country. Media coverage extended beyond shooting sports. Stanisław's story resonated with a broader audience, jako example of wisdom experienced triumphing over youth technology. His humble demeanor reluctance to seek recognition made him even more appealing to public imagination. By end of day, elderly man who arrived jako unknown curiosity had become celebrated figure Polish shooting community. Ale most importantly dla Stanisław, he had earned genuine respect at young athletes who discovered that true mastery comes not at equipment, ale at dedication, experience, understanding of fundamental principles. Competition organizers presented him the Special Recognition Award, acknowledging not only his exceptional performance, but also his contribution to sport education of young competitors. Stanisław accepted award graciously, but maintained the real victory belonged to all participants who learned something new about marksmanship, about respecting experience regardless of age.